Cześć, witajcie ponownie na kanale Napraw Komputer. Dzisiaj kolejny krótki, myślę, poradnik na temat programowania układów KBC poprzez szynę SMBus. Ostatnio ktoś zostawił mi komentarz pod jednym z filmów, czy nagram taki materiał i powiem szczerze, do momentu, kiedy go nie przeczytałem, to nie miałem pojęcia, że można przez SMBusa programować KBC, zasięgnąłem wiedzy i teraz chciałbym się nią z Wami podzielić, ponieważ jak się okazuje, jest to możliwe. Trzeba pewne warunki spełnić, nie są jakieś, że tak powiem, wygórowane. Przede wszystkim potrzebny jest programator, który obsłuży programowanie poprzez I2C. 3 kabelki, już Wam pokazuję, 3 kabelki, czyli SDA, SCL i masę. No i musimy taką płytę przede wszystkim zasilić, ponieważ żeby układ KBC mógł być zaprogramowany, musi być zasilony, ponieważ samo podłączenie tej szyny komunikacyjnej spowoduje, że jako tako wykryje nam ten układ, ale niestety nie będzie dostępu do jego ROM-u i niestety nie będzie możliwości zaprogramowania odczytania. Więc za chwileczkę Wam pokażę, jak to zrobić. Na początku oczywiście trzeba zaopatrzyć się najlepiej w schemat płyty głównej, akurat do tego modelu, czyli DA0 G3 EMB CD0 REF D jest schemat i można sobie łatwo znaleźć odpowiednie punkty, do których potrzeba się podlutować w tym wypadku. Złącze baterii tutaj jest takiego typu, więc ciężko będzie tutaj coś złapać, więc trzeba się podlutowywać. Natomiast ja i tak zalecam podlutowywanie się za rezystorami, czyli bezpośrednio jakby w układ KBC tą komunikację na pewno ułatwia. Nie próbowałem bezpośrednio na złączu baterii, no bo mówię, nie mam takiej płyty, do której mógłbym się łatwo tak wpiąć. Tutaj jest to gniazdo zabudowane. Dobra, pierwsze co, no to pokażę Wam schemat płyty. Ok, w prawym dolnym rogu macie podgląd z mikroskopu na nasze złącze baterii. Oczywiście tu już lutowałem, musiałem sprawdzić, czy to działa i tak dalej, więc stąd już widoczne, że tak powiem, ślady pracy. Teraz sobie sprawdzamy schemat. Na tej płycie trzeba zrobić odbicie lustrzane, dlatego że niestety ona pokazuje się właśnie odwrotnie i ciężko jest zlokalizować elementy. Dobra, mamy tutaj nasze złącze baterii, to jest dokładnie 1 do 1 to złącze i widzimy, że jak sobie tutaj sprawdzimy, są takie sygnały SMD, SMC. Jak sobie klikniemy, no to tutaj mamy rozwinięcie, już Wam pokazuję, mikroskop tylko na razie wyłączymy. I tutaj mamy MB data, a tutaj mamy MB CLK, czyli SDA, SCL, tyle że pod inną nazwą. I najlepiej właśnie, zobaczcie, tutaj mamy SDA, ja tak będę na to mówił. Tutaj mamy rezystor i za rezystorem mamy kondensator, a tutaj mamy diodę, której oczywiście na płycie nie ma, ja już Wam to też pokażę. O, to jest to miejsce. Tutaj mamy jedno wyprowadzenie, tu mamy masę, a tu nasze SCL. Też Wam to pokażę na schemacie, czyli 10. Za rezystorkiem tutaj widzimy, tak jakby mogłyby być tutaj dwie diody wstawione, nie ma ich, mimo że na board view są one widoczne, natomiast też na laminacie widać, że te ścieżki sobie właśnie tak biegną. Tutaj idzie do tego rezystora, przez ten rezystor tutaj i w to miejsce, do którego będziemy się podlutowywać, dlatego że łatwiej jest to zrobić w miejscu, które ma większą powierzchnię. No i tutaj SCL do tego rezystora tutaj idzie i mamy nawet te dwa miejsca, można sobie łatwo, że tak powiem, podlutować. Na pierwszym wyprowadzeniu gniazda baterii jest masa, więc też można sobie tutaj ją łatwo podlutować, co też w tym momencie uczynimy. Bierzemy sobie 3 kabelki. Kolor nie ma znaczenia, ja sobie tak dla ułatwienia po prostu zrobiłem, że brązowy to będzie masa, więc brązowy sobie podlutowujemy właśnie tutaj na ten pin numer 1.
Już mi się trochę sfatygowały te kabelki. O, troszkę sobie to poprawię. I tak, jeszcze raz podlutowujemy sobie do pierwszego pinu. Masę. Dobra. Teraz SDA zrobimy sobie czerwony. Czyli SDA będzie tutaj. OK. I SCL zrobimy sobie pomarańczowy. I podlutowujemy to w tym miejscu. Dobra. Mamy te 3 kabelki podlutowane. I teraz jeszcze, tak jak mówiłem, musimy podlutować sobie zasilanie, czyli na nasz rezystor pomiarowy podajemy napięcie znamionowe, czyli takie jak idzie z zasilacza. W tym wypadku jest to 19 V, także tutaj na to miejsce właśnie takie napięcie bezpośrednio z zasilacza laboratoryjnego podamy. I tak przygotowaną płytę musimy sobie podłączyć do programatora. Zgodnie z rozpiską, którą ja już Wam teraz pokażę, bo akurat SWOT ma bardzo ładnie to od razu rozpisane. Uruchomię tylko program i zobaczcie. W SWODzie podłączę programator. Dobra. W SWODzie, jak wybierzecie sobie opcję Mode of Programmer na ITE, no bo akurat w tym momencie tutaj mamy taki układ KBC, to mamy do wyboru tutaj KBD i I2C. Wybieramy I2C i od razu mamy rozpiskę, gdzie są nasze sygnały GND, SCL, SDA. W zależności od programatora może być to inaczej, natomiast no, SWOT jest jedynym programatorem, który potrafi programować po I2C, jaki posiadam. Mam chyba jeszcze XGQ TL 8662+, coś takiego, i on chyba po I2C nie programuje. Muszę to dokładnie sprawdzić. Wracając do tematu, masę wpinamy sobie tu, w to miejsce oznaczone właśnie w SWODzie w lewym dolnym rogu. Najlepiej kabelki byłoby sobie tutaj pobielić, ale na nasze potrzeby teraz szybko to robię. SCL, czyli clock nad masą, i trzecia od góry po prawej stronie data. I jak sobie tutaj już to wsadzimy, to możemy zapiąć i będzie się trzymało. Do zasilacza, tak jak mówiłem, podpinamy płytę i dajemy jej 19 V. Masa. Możemy już zasilacz włączyć i zasilanie. Mamy od razu 19 V ustawione, klikamy on. Ta płyta nie ma autostartu, dlatego też o tyle łatwiej się ją programuje. Spróbujemy zrobić jedną wariację później na temat właśnie podawania napięcia na płytę, żeby zaprogramować i nie wywoływać autostartu. Dobra, mamy płytę podłączoną, wracamy do programatora i teraz jak mamy już tutaj wybrane I2C, podłączone nasze kabelki, klikamy Read ID. I zobaczcie, o dziwo, mamy IT Series Detected i Flash ID Internal również jest wykryty. Klikamy Read. W tym wypadku ten KBC jest najprawdopodobniej czysty, bo chyba go sobie właśnie czyściłem w ramach testu. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. A nie, jest zaprogramowany. Dobra. Czyli jak jest zaprogramowany, to super. Ja chyba właśnie go programowałem, żeby tam jakiś wsad był. Możemy sobie go oczywiście zapisać. W ten sposób możemy na przykład spróbować właśnie wyczyścić. Klikamy Blank Check. Nawet szybko to trwa w przypadku tej płyty. Teraz klikamy Read. I zobaczmy, widzimy, że jest
pusto. Układ się wykasował, także jakby programowanie tutaj jest możliwe, w sensie wykasowanie. Odpalmy sobie teraz jakiś właśnie wsad. Ten akurat, który zgraliśmy i klikamy Write. Najpierw sobie czyści, blank check robi od razu. I teraz zapisuję. Faktycznie zapis, jeżeli chodzi o tą metodę przez SMBus, trwa nieco dłużej niż zwykle. Natomiast umówmy się, nie jest to taka prędkość, która by w jakiś sposób bardzo tą pracę utrudniała, a umówmy się, no przez SMBusa programowanie programatorem, który obsługuje i kwadrat C, no trochę podważa zakup Swoda, natomiast jakby ja nie uważam, że to by był zły zakup, dlatego że dalej go będę używał i uważam, że to jest dość wszechstronny programator, przynajmniej w moich zastosowaniach, aczkolwiek no, nowe osoby mogłyby, że tak powiem, to zakwestionować, które gdzieś tam w temacie chcą zaczynać. Poczekajmy, czy nam się ten zapis dokończy, bo to, że tam się coś rozpoczęło, to nie oznacza, że będzie pełen sukces. Normalnie przez złącze klawiatury to już byśmy mieli zaprogramowany ten układ, a tak trzeba chwilę poczekać. Dobra, układ się zaprogramował, weryfikacja jest w porządku, także w tym momencie możemy jeszcze raz sobie kliknąć Read ID, jest OK, klikamy Read i zobaczymy, czy coś na tej kości będzie odczytane. Tak, zobaczcie, normalnie mamy wsad KBC, także jak widzicie, przez SMBusa można w miarę prosty sposób programować te kości KBC. Także mam nadzieję też, że komuś się ten poradnik przyda. A teraz obiecana wariacja na temat programowania układu KBC przez SMBus bez konieczności na przykład zasilania całej płyty, która mogłaby mieć autostart i powiedzmy utrudniać jakoś ten proces. Musimy sobie na schemacie przede wszystkim odnaleźć nasz układ KBC, w tym wypadku UI1 i musimy znaleźć, gdzie mamy plus 3 V zasilające ten układ. Zobaczmy sobie, czy gdzieś tutaj mamy łatwo do znalezienia wśród tych 128 nóżek. To 3 V. Chyba na 106 mamy plus 3 V PCU KBC. Gdzież to jest? Tutaj na tym dławiku, tu na tym kondensatorze, ale myślę, że jeżeli już, to będziemy ten dławik chcieli wykorzystać. Dobra, to jest chyba gdzieś tutaj, ale patrzę, że tego dławika tu nie ma, tu jest jakiś test point, więc możliwe, że do tego test pointu trzeba by było się podlutowywać. Tu na pewno mamy plus 3 V, więc możemy w miarę prosty sposób sobie to sprawdzić. Mianowicie wezmę szybko miernik, wstawimy go w tryb pomiaru ciągłości obwodu i zobaczymy, czy stąd gdzieś, że tak powiem, jakieś miejsce znajdziemy. Ok, tutaj mamy te plus 3 V, czyli możemy się łatwo do tego punktu podlutować, co też uczynimy. Więc ja odlutuję teraz z tego naszego miejsca ten przewodzik z naszego rezystora pomiarowego. Dobra. Odwrócimy sobie jeszcze raz płytę do miejsca, gdzie jest nasz układ KBC. Nie wiem, czy za gruby ten drucik nie będzie, ale może jakoś się uda, zaraz zobaczymy. Przyłóżmy. Nie, myślę, że będzie ok. No i tak, na zasilaczu na pewno trzeba od razu ustawić 3,3 V. Jak patrzyłem, to tam pobór płyty był maksymalnie 36 mA, więc tak, 3,3 V
Stawmy sobie 100 mA, to będzie wystarczające. Podlutujmy teraz nasz kabelek zasilający, że go trochę podprostuję do właśnie tego miejsca, w którym nasze plus 3 V dla KBC jest. O, spróbujmy złapać. No trochę gruby jest ten nasz przewodzik, ale no jakoś musimy to ogarnąć. Dobra, jest. Delikatnie płytę odwracamy, tak żeby ten nasz właśnie przewodzik się nie oderwał. OK. I teraz możemy do niego podpiąć nasze 3 V. Masę cały czas mamy zapiętą. 3 V tutaj sobie podpinamy. Dobra. Znowu musimy do naszego programatora te wszystkie druciki tutaj zamontować. Dobra, czyli tak, masa jest tutaj. Pomożemy sobie, muszę sobie na przyszłość jakieś sensowne druciki przygotować do tego, bo może być to frustrujące. Już widzę. Dobra, mamy SCL było nad, tak, nad masą i SDA było w trzecim polu od dołu. Zapinamy. Dobra, powinno się to wszystko chyba tutaj nam ładnie jakoś trzymać, tak. I co? Teraz jak sobie weźmiemy naszego swoda, zobaczcie, i na przykład klikniemy Read ID, to on próbuje i widzicie, jest No Acknowledge from Device, czyli no nie ma jakiejś tam odpowiedzi, nie ma komunikacji. Spróbujmy teraz właśnie podać te 3 V. No i mamy około 39 mA i teraz spadło tak jak wcześniej i teraz klikamy Read ID i zobaczcie, mamy komunikację z naszym układem KBC. Wszystko jest podłączone tak jak było. Tu mamy teraz ten przewodzik i 3 V jest podane. Zobaczcie, 3,3, 39 mA, więc teraz kliknijmy sobie Read i zobaczmy, czy będzie bez problemu możliwa komunikacja, odczytanie. Widzimy, że jest Read OK, no i widzimy, że normalnie mamy dostęp do pamięci KBC, zarówno jeżeli chodzi o odczyt i o zapis. Dzięki bardzo za oglądanie kolejnego materiału serwisowego, krótkiego poradnika. Mam nadzieję, że Wam się przyda. Coś takiego jest to i dla mnie nowość, że tak powiem, że można programować przez złącze baterii układ KBC. Jak tak teraz na to patrzę, no to powiedzmy jest to logiczne, tak? Szyna komunikacyjna SM Bus, bateria komunikuje się z układem KBC, więc czemu by tamtą drogą nie próbować właśnie takiego programowania. Także jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz. Jeżeli macie coś do naprawy, to w opisie jest link do strony internetowej, na której wypełniacie formularz, dostarczacie sprzęt osobiście lub wysyłkowo, ja go dla Was diagnozuję i naprawiam. Także na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Do następnego materiału z serwisu.